Co to jest data center i jakie kluczowe technologie i rozwiązania w nim występują? Odpowiedź już za chwilę. Cześć, co u Ciebie? Ja nazywam się Marcel i witam Cię na moim kanale, na którym rozmawiamy o różnych technologiach ze świata IT. Na co dzień jako konsultant pomagam w doborze rozwiązań z zakresu sieci komputerowych, data center czy cloud computingu i to właśnie dziś o data center chciałbym porozmawiać. Dodam tylko, że jest to pierwszy odcinek, a w zasadzie wstęp do całej serii materiałów poświęconych właśnie technologiom data center. To wideo ma na celu omówienie kilku podstawowych pojęć oraz wymienienie tych, które właśnie będę chciał przedstawić w kolejnych odcinkach. Data center lub inaczej mówiąc centrum przetwarzania danych jest budynkiem lub grupą budynków przeznaczonych do przetwarzania i przechowywania danych. Może to być mała serwerownia w wydzielonym pomieszczeniu, powiedzmy budynku biurowego, lub większa część budynku albo dedykowany budynek właśnie do tego celu. Może to być również ogromny obiekt lub grupa takich obiektów, w dodatku połączona jeszcze z innymi tego typu obiektami w innych rejonach kraju lub świata. Tego typu centra przetwarzania danych świadczą usługi nie tylko jak w przypadku dwóch pierwszych przykładów na własne potrzeby danej firmy czy instytucji, ale mogą również świadczyć usługi dla setek lub nawet tysięcy innych firm właśnie w zakresie przechowywania i przetwarzania ich danych. Oczywiście najlepszym przykładem tego typu obiektów są serwerownie największych dostawców chmury publicznej, takich jak Amazon, Microsoft czy Google, rozłożone w zasadzie po całym świecie. Skoro już wiemy, czym mniej więcej jest data center, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to wszystko jest budowane. I tutaj gdybyśmy mieli takie wymienić jedno słowo jako ten powód, będą nim aplikacje. Cała infrastruktura, wszystkie technologie, wszystkie rozwiązania wchodzące w skład data center są budowane właśnie ze względu na obsługę aplikacji. To właśnie tym głównie różnią się rozwiązania stosowane w data center względem takich wykorzystywanych w sieciach korporacyjnych, w biurowcach czy ogólnie w sektorze enterprise. W wymienionych sektorach głównym obiektem do obsługi jest użytkownik. Całe security jest zorientowane na użytkownika, stosowane są inne media, jak na przykład komunikacja bezprzewodowa, natomiast w data center wszystko nakierowane jest na właśnie aplikacje. Oczywiście finalnie te aplikacje również są przeznaczone dla nas jako dla użytkowników, natomiast z technologicznego punktu widzenia właśnie widać te wymienione różnice. Oczywiście data center to również infrastruktura budowlana czy utrzymaniowa, systemy klimatyzacji czy coraz wydajniejsze systemy chłodzenia. Kontrola dostępu o różnych poziomach bezpieczeństwa zarówno do tej strefy serwerowej, jak i do pomieszczeń administracyjnych. Są też również bardzo rozbudowane systemy przeciwpożarowe. Bardzo ważne są oczywiście też systemy zasilania, generatory prądu czy cała infrastruktura pasywna i właśnie o tym wszystkim dzisiaj nie będziemy mówić. Spróbujemy natomiast wymienić i uporządkować, podzielić na pewne obszary właśnie tą infrastrukturę IT, która bierze udział w przesyle, w przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych i aplikacji. A więc pierwsze przesyłanie danych, a więc sieci. Sieć Ethernet, sieci SAN przeznaczone do przesyłu danych między serwerami a macierzami oraz coraz to popularniejsze sieci definiowane programowo, czyli SDN. Następnie routery zapewniające nie tylko połączenia z internetem, czy umożliwiające nam dostęp do zasobów data center, ale również umożliwiające komunikację pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych. Load balancery, które potrafią równoważyć ruch już nie tylko na styku sieci, ale także wewnątrz data center pomiędzy pewnymi obszarami. Jeśli chodzi o transfer danych, należy również wymienić firewall, które odpowiadają za ten bezpieczny styk z siecią zewnętrzną, ale coraz częściej są stosowane także wewnątrz i odpowiadają za tak zwaną mikrosegmentację. Następnie te dane trzeba przetworzyć, a więc drugi obszar, jakim są serwery. Tutaj najczęściej mamy podział na serwery takie klasyczne, serwery rack oraz architekturę blade'ową. Mamy coraz częściej do czynienia z jednostkami GPU, tam gdzie te układy graficzne wspomagają dzisiaj już sztuczną inteligencję, wspomagają machine learning,
czy tak zwany High Performance Computing. Należy oczywiście wymienić również systemy hiperkonwergentne, które coraz częściej znajdują zastosowanie właśnie w ośrodkach przetwarzania danych, szczególnie takich powiedzmy do średnich zastosowań, natomiast tam, gdzie jest potrzeba szybkiego, przede wszystkim łatwego skalowania zarówno tej mocy obliczeniowej, jak i przestrzeni. A jak już jesteśmy przy przestrzeni, przejdźmy do trzeciego punktu, a więc przechowywania danych. Mowa oczywiście o systemach storage, a więc macierzach i tutaj też mamy ich oczywiście kilka rodzajów. Mamy macierze blokowe, mamy macierze plikowe czy obiektowe. O tym oczywiście będę mówił w dedykowanym odcinku. Natomiast można też wymienić, jeżeli chodzi o przechowywanie danych, także klasyczne serwery z lokalnymi dyskami, ponieważ niektóre systemy właśnie takiego rodzaju przechowywania danych wymagają. Należy oczywiście wymienić również biblioteki taśmowe, które wykorzystywane są zarówno przy systemach backupu, jak i przy wszelkiego rodzaju archiwach. Również tutaj zastosowanie mają różnego rodzaju deduplikatory, a więc te dedykowane macierze z zastosowaniem jako archiwa. I wspomniane już przy okazji serwerów systemy hiperkonwergentne, bo to właśnie ta hiperkonwergencja jest tym powiedzmy software'owo definiowanym storage'em, a więc to właśnie ta hiperkonwergencja tak naprawdę największe znaczenie ma w zakresie właśnie przechowywania danych. Jeśli wymieniłem już rozwiązania powiedzmy takie bardziej sprzętowe, to trzeba oczywiście powiedzieć również o tej części software'owej i tutaj mam na myśli kwestię serwowania tych aplikacji, a więc przede wszystkim systemy operacyjne, czy to natywnie zainstalowane, czy z wykorzystaniem wirtualizacji, która również w data center ma ogromne zastosowanie i ogromne znaczenie. Dzisiaj coraz częściej również architektura kontenerowa, a więc Docker, Kubernetes, to co dziś coraz częściej w naszych serwerowniach znajduje właśnie zastosowanie. Jako taki piąty obszar wymieniłbym kwestie związane z bezpieczeństwem danych na poziomie tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania tych kopii zapasowych, właśnie tworzenia wszelkiego rodzaju archiwów danych, ale także kwestie związane z tak zwanym disaster recovery, czy to jeżeli chodzi o replikację systemów, czy replikację maszyn wirtualnych, zarówno w obrębie różnych punktów w danym data center, bo można robić powiedzmy replikację, czy przechowywać te kopie danych w obrębie danego data center, ale można również je przesyłać pomiędzy różnymi ośrodkami, aby na wypadek awarii, czy jakiejś klęski żywiołowej, która dotknie jeden ośrodek, te dane bezpiecznie można było odzyskać z ośrodka zapasowego. Jako szósty punkt wymieniłbym kwestie związane z zarządzaniem, ponieważ tą każdą w zasadzie wymienioną infrastrukturą czy systemami, o jakich wcześniej powiedziałem, trzeba w jakiś sposób zarządzić. Kwestie związane również z monitoringiem, a więc specjalne aplikacje do monitorowania tej całej infrastruktury, do monitorowania całych środowisk. Automatyzacja, która w zasadzie dzisiaj ma ogromne zastosowanie, jeżeli chodzi o właśnie centrum przetwarzania danych. Jeżeli w ogóle nie możemy mówić o czymś takim jak chmura prywatna bez wdrożonej automatyzacji, orkiestracji, bez możliwości powoływania w prosty sposób środowisk. Coraz większą rolę odgrywa również analityka, a więc monitorowanie i przewidywanie pewnych zachowań, przewidywanie zachowań aplikacji, przewidywanie zachowań sieci, wystąpienia błędów, takie proaktywne działania i tutaj również już zaprzęgnięta jest często w tych nowocześniejszych rozwiązaniach sztuczna inteligencja, gromadzenie, analiza tych logów i właśnie na przykład podpowiedź operatorom, że zaczyna coś się niedobrego dziać, albo na bazie odczytów z logów, że jakaś negatywna sytuacja, jakiś negatywny incydent może wystąpić. Miało być 6 obszarów i chyba jest ich 6. Oczywiście omawiając tradycyjne data center, tradycyjne serwerownie, nie mogę nie wspomnieć o chmurze publicznej, która już od dłuższego czasu bardzo mocną adopcję na całym świecie znalazła. Ja nie do końca jestem zwolennikiem takich hipotez, że chmura publiczna bardzo szybko wyprze właśnie
chmurę, można powiedzieć, prywatną, czy rozwiązania tradycyjne, w każdym bądź razie rozwiązania on-premowe, które możemy mieć w ramach własnych zasobów. Bardziej jestem zwolennikiem tego, że wszystko tak się rozwija, że rośnie zapotrzebowanie zarówno na zasoby w chmurze publicznej, jak i na te zasoby lokalnej. Moim zdaniem największą przyszłość czeka właśnie chmura hybrydowa, a więc tak zwane aplikacje tworzone w formacie Cloud Native, aby bez problemu mogły działać zarówno w chmurze publicznej, jak i w chmurze prywatnej. Ale oczywiście to są tematy bardzo złożone, bardzo rozbudowane i na pewno o nich jeszcze sobie porozmawiamy w jednym lub nawet w kilku odcinkach. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wspomniałem o wszystkich tych najważniejszych obszarach z zakresu data center, czy może coś pominąłem. Będzie to dla mnie oczywiście przydatne w planowaniu i w tworzeniu kolejnych treści. Jak już wspomniałem, ten odcinek jest pierwszy, aby zrobić taką bazę wyjściową do całej reszty, i kolejny odcinek będzie oczywiście o sieciach, no bo od czego innego można zacząć, jak nie od tego, co jest potrzebne do przesyłu tych wszystkich informacji, zarówno jak i w obrębie data center. Jak zawsze zapraszam do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!